Wyobraźcie sobie, że pod powierzchnią codziennego życia w Polsce od lat działa przestępcze imperium, które wyprowadziło z naszego kraju miliardy złotych. Wielu z Was widziało już na moim kanale film o gruzińskich gangach, temat, który wywołuje ostatnio ogromne emocje. Dziś jednak przenosimy się do świata jeszcze bardziej hermetycznego, gdzie władza, pieniądze i strach mieszają się w codzienności tysięcy ludzi. Oto historia azjatyckiej mafii w Polsce, prawdziwego imperium, które przez lata było niemal nietykalne. W Polsce pierwsze zorganizowane grupy przestępcze z Azji pojawiły się już w latach 90., kiedy to wraz z falą migracji zaczęły powstawać wielkie centra handlowe, takie jak Wólka Kosowska pod Warszawą. To miejsce stało się symbolem, ale azjatyckie mafie działały i działają także w innych częściach kraju. W Warszawie, na Śląsku, w Poznaniu czy Trójmieście. Ich działalność nie ogranicza się tylko do handlu. To pranie pieniędzy, przemyt, fałszowanie dokumentów, a nawet przemyt narkotyków na międzynarodową skalę. Najbardziej spektakularne śledztwa pokazały, jak wyglądał ten proceder od środka. W jednym z nich, opisywanym przez Puls Biznesu, ABW ustaliła, że z Polski wypłynęło aż 2,6 miliarda złotych, a straty Skarbu Państwa sięgnęły nawet miliarda. Wszystko zaczynało się od importu towarów, głównie ubrań, elektroniki, sprzętu AGD, które trafiały do Polski z Chin i Wietnamu. Ceny tych produktów były sztucznie zaniżane nawet 10-krotnie, a podatki praktycznie nie były płacone. Towary trafiały do hurtowni, sklepów i na bazary w całej Polsce, a zyski zamiast zostawać w kraju były transferowane za granicę, głównie do Azji. W samej Wólce Kosowskiej według danych ABW w 2010 roku działało ponad 1400 firm należących do Wietnamczyków. Ponad połowa z nich w ogóle nie składała zeznań podatkowych. Każdy, kto chciał prowadzić tam interesy, musiał wykupić tak zwaną miejscówkę, opłatę w wysokości nawet $100,000, traktowaną jak dług, który trzeba było regularnie spłacać, niezależnie od kosztów wynajmu czy innych opłat. To właśnie mafia ustalała, kto może handlować, a kto nie i ile musi za to zapłacić. Pieniądze z nielegalnych interesów były wywożone z Polski na różne sposoby. Najczęściej gotówkę przewozili kurierzy. Miesięcznie na Ukrainę wyjeżdżało w ten sposób nawet 30 do 40 milionów dolarów. Część środków transferowano przez sieć powiązanych firm słupów, które wystawiały fikcyjne faktury i pozwalały legalizować nielegalne zyski. W procederze brali udział także Polacy i Ukraińcy, którzy pomagali w logistyce i przerzucie ludzi oraz pieniędzy. Warto dodać, że azjatyckie mafie organizowały przemyt ludzi głównie obywateli Wietnamu przez Rosję, Białoruś, Ukrainę i Polskę, aż do Niemiec czy Francji. Za jeden taki przerzut rodzina musiała zapłacić nawet $15,000. Migranci byli ukrywani w mieszkaniach i lokalach należących do członków mafii, a ich los zależał od bezwzględności przestępców. W razie niesubordynacji lub braku pieniędzy groziły im poważne konsekwencje. W nocy w takich miejscach jak Wólka Kosowska kwitnie nielegalny handel podrabianymi ubraniami, elektroniką, a nawet narkotykami i bronią. Służby regularnie przeprowadzają tam naloty, konfiskując towary warte miliony złotych, ale przestępcy wciąż znajdują nowe sposoby na ukrycie działalności. W jednym z największych śledztw zabezpieczono 3,5 miliona złotych w gotówce, a w skrytkach bankowych członków mafii znajdowano luksusowe zegarki, samochody, a nawet nieruchomości warte miliony. Nie można zapomnieć o wątku chińskiej mafii, która była zamieszana w przemyt narkotyków na wielką skalę. Polska stała się jednym z ważnych punktów na trasie przemytu substancji do produkcji ekstasy i innych narkotyków, które trafiały dalej do Europy Zachodniej i Australii. W jednym ze śledztw pojawiło się nawet nazwisko Tse Chi Lop, El Chapo Azji,
jednego z najbardziej poszukiwanych przestępców świata. Jednym z najciekawszych i najbardziej tajemniczych wątków ostatnich lat jest sprawa Pawła Wietnamczyka, czyli Viet H N, szefa widma gangu z Wólki Kosowskiej. To on po aresztowaniu Zbigniewa B. w 2022 roku przejął kierowanie grupą i był główną postacią aresztowaną w czerwcu 2025 roku. Kim był naprawdę? Urodził się w Hanoi, skończył studia na Politechnice Warszawskiej, ale w Polsce nie posiadał oficjalnie żadnego majątku, telefonu ani nawet mieszkania. Wszystko, co miał, było zapisane na żonę, a jej nieruchomości w Warszawie warte były ponad 7 milionów złotych. Gang Pawła Wietnamczyka wystawił tysiące lewych faktur VAT, a pieniądze prano przez sieć 150 spółek słupów i 600 rachunków bankowych. Do procederu zaangażowano też polskich bankowców, którzy pomagali ukrywać transakcje i ostrzegali przestępców przed kontrolami. W sumie z lewych faktur skorzystało około 2,5 tysiąca firm, a śledczy zajęli mienie warte ponad 90 milionów złotych. Paweł Wietnamczyk do końca liczył, że się wywinie. Podczas zatrzymania próbował ukryć się w szafie w pokoju syna. Nie przyznał się do winy, a jego historia pokazuje, jak trudno rozbić tak hermetyczne i zorganizowane grupy przestępcze. Czy te mafie są groźne dla zwykłych ludzi? Ich działalność skupia się głównie na przestępstwach gospodarczych, praniu pieniędzy, przemycie i handlu. Jednak osoby, które próbowały wejść im w drogę, były zastraszane, a w przypadku donosów na policję groziły im poważne konsekwencje. W środowisku azjatyckim panowała zmowa milczenia, a struktury mafii były bardzo szczelne. Przestępcy nie wahali się stosować przemocy wobec własnych ludzi czy konkurencji. Dopiero w ostatnich latach, dzięki współpracy polskich służb z partnerami z Czech, Litwy, Ukrainy i Niemiec, udało się rozbić kilka dużych grup, aresztować ich liderów i zabezpieczyć miliony złotych. Jednak eksperci podkreślają, że przestępczość zorganizowana z Azji wciąż potrafi szybko się odrodzić, a nowe pokolenia przestępców przejmują stare interesy. To tylko fragment rzeczywistości, która przez lata pozostawała poza zasięgiem opinii publicznej. Azjatycka mafia w Polsce to temat, który wciąż budzi ogromne emocje i pokazuje, jak bardzo przestępczość potrafi wtopić się w codzienne życie nie tylko w Wólce Kosowskiej, ale w całym kraju. Jeśli chcecie usłyszeć, jak wygląda działalność gruzińskiej mafii, koniecznie sprawdźcie poprzedni film na moim kanale. A jeśli interesują Was kulisy działania takich grup, subskrybujcie i dajcie znać, o jakich sprawach chcecie usłyszeć w kolejnych odcinkach.